So today we're talking about time. As you can see, the sun flowing means time. We're at the seaside. Sea is also a symbol of time that's passing. So we will talk about past today. The times about past, times because they're called tenses, is for example past simple and past continuous. So we use past simple when we talk about the past and we know when something happened. So for example, yesterday I went to work. Wczoraj poszłam do pracy. Zaczynamy od czasu past simple, czyli czas, w którym mówimy o tym, co było w przeszłości i wiemy, kiedy to się stało. So for example, 2 months ago we spoke Spanish at school. 2 tygodnie temu mówiliśmy po hiszpańsku w szkole. Other time expressions. Mamy też takie wyrażenia czasowe, na przykład yesterday, 2 days ago, 3 weeks ago, something ago, or I don't know, in 1999, last week, last month, last year, something like that. Czyli jak mamy wczoraj, zeszły tydzień, zeszły miesiąc, miesiąc temu. Tego typu wyrażenia zwykle w tym czasie. The second time is past continuous and it's about something that is not finished. So we can say I was playing football yesterday at 4 o'clock. Drugi czas to jest past continuous i możemy powiedzieć, że wczoraj o 16 grałam w piłkę nożną, czyli to się nie skończyło. W tym momencie o tej 16 to trwało, ale się nie skończyło. So we can say for example 2 weeks ago we were cooking dinner at 5 o'clock. Czyli 2 tygodnie temu o 5 gotowaliśmy obiad. Or the magical thing is when we have these 2 tenses in one sentence. Najlepszą rzeczą jest, gdy mamy te 2 czasy w jednym zdaniu. Czyli na przykład I was cooking dinner when my mother entered. Czyli gotowałam obiad, gdy moja mama weszła. Więc to, co się skończyło, co było krótszą czynnością zazwyczaj, to, że moja mama weszła, więc to było w czasie past simple, o którym mówiłam na początku. Natomiast w czasie present continuous, past continuous, mamy to, co się działo, co było w trakcie, czyli co się nie skończyło. And a few examples, i teraz kilka przykładów tego typu zdań. Children were playing volleyball when the ball broke down. Czyli dzieci grały w siatkówkę, kiedy piłka się zepsuła. I was driving a car when I saw a cat. Kierowałam samochodem, gdy zobaczyłam kota. Or they were swimming when they saw a shark. Pływali, kiedy zobaczyli rekina. We can also have 2 activities at the same time. Możemy też mieć 2 wydarzenia, które się wydarzały w tym samym czasie. For example, she was cooking and he was learning. Ona gotowała, on się uczył. Or a few expressions one after another. Kilka rzeczy dziejących się jedno po drugim. So, I woke up, I brushed my teeth and went to work. Czyli wstałam, umyłam zęby i poszłam do pracy. So this is for today about these tenses. Thank you very much and see you.